Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Może trudno w to uwierzyć w dzisiejszych, pogmatwanych czasach, ale są jeszcze takie spory, podczas których rozmawia się nie po to, by się wzajemnie zwalczać i oskarżać, ale żeby dociec prawdy. Jak zauważa Schopenhauer, nawet takie szlachetne debaty mogą być jałowe, gdy ich źródłem jest wieloznaczność terminów. Ten autor opisuje przykład takiego sporu, w którym oponenci debatują o tym, na czym polega honor. I nie ma między nimi niezgody co do spraw, o których rozmawiają. Jednak nie dochodzą do porozumienia, bo każdy z nich honorem nazywa coś innego. Spierają się o słowa, a nie o to, czego słowa dotyczą. Bezprzedmiotowe spory tylko pozornie dotyczą jakiejś sprawy. Oponenci mają wrażenie, że mówią na ten sam temat, ale każdy z nich mówi o czymś innym. To nie jest dialog, bo dyskutanci nie rozumieją się wzajemnie. Trudno to nawet nazwać sporem, bo skoro nie rozmawiają na wspólny temat, to nie mogą się o niego spierać. Bezprzedmiotowy spór zwykle zaczyna się i kończy niezrozumieniem, a rozmówcy rozchodzą się po nim w przekonaniu, że jeśli oponent nie ma złej woli i nie jest bardzo złym człowiekiem, to na pewno jest głupcem. Bezprzedmiotowe spory mogą mieć miejsce na przykład w negocjacjach dotyczących rozwiązania jakiegoś problemu, gdy strony tak samo go nazywają, ale odmiennie go pojmują. Wtedy każdy z nich mówi o innym problemie. Jednak nazywając go tym samym słowem, ulegają złudzeniu, że mówią o tym samym. Na przykład takie nieporozumienie ma miejsce, gdy jedna strona definiuje problem językiem przyczyn, a druga językiem skutków. Myślę, że powinieneś pozbyć się tego starego grata. Ciągle się psuje, a ty cały dzień siedzisz w garażu i wydajesz mnóstwo pieniędzy na naprawę. Mylisz się. A gdybyś kupił nowszy samochód, no to miałbyś spokój i więcej czasu mógłbyś poświęcać dla mnie, no. To jest bardzo dobry samochód. Po prostu będę krócej przy nim dłubał i szybciej wracał do domu. Do ciebie, kochanie. Kochanie, ty za mało śpisz. Za mało śpisz i potem jesteś rozdrażniona przez cały dzień. To się może odbić na twoim zdrowiu. Dobrze, to zacznę brać leki uspokajające. To typowe nieporozumienia. W nich ktoś proponuje rozwiązanie problemu, a jego rozmówca szuka sposobów, jak żyć z problemem. Wyobraźmy sobie inną rozmowę, w której strony rozbieżnie definiują problem. Szef firmy przywołuje do porządku podwładnych pracujących jako zespół. Czy możecie się państwo tak porozumieć, żeby nie dochodziło między wami do bezsensownych sprzeczek? Oczywiście, pani prezes. Oczywiście pod warunkiem, że Ewa mnie przeprosi, bo to ona zaczęła mi wymyślać. Ale oczywiście już na pewno pani nagadała, że to ja zacząłem się jej czepić. Ja nie pytam o to, kto zaczął, kto jest winny. Proszę tylko o rozwiązanie problemu, no. A są nim wasze sprzeczki. Ja chcę tylko wiedzieć, czy wy możecie dojść do porozumienia, czy ja mam zlecić to zadanie komuś innemu. Tutaj szef szuka sposobu na rozwiązanie problemu, którym są spory w zespole. Natomiast pracownik szuka sprawiedliwego ich rozstrzygnięcia. Te sprawy są oczywiście powiązane ze sobą. Jednak ani sprawiedliwy arbitraż, ani kara, ani zadośćuczynienie nie stanowią rozwiązania problemu, o którym mówi zwierzchnik. Każda ze stron więc mówi o innym problemie. Tutaj jakże ważne zagadnienie sprawiedliwości pełni jednakże rolę tematu zastępczego. Takie tematy zwykle pojawiają się wtedy, gdy problem jest trudny do rozwiązania,
a temat zastępczy jest łatwy i przyjemny. Zwłaszcza gdy boimy się tego, co wywołuje lub rozwiązuje problem, może pojawić się odruch ucieczki w tematy zastępcze, tak jak w sytuacji, gdy domownicy, widząc swój płonący dom, spierają się o to, kto zaprószył ogień, zamiast go gasić. Odpowiedź na takie pytania zastępcze tworzy pozory rozwiązania problemu, ale go nie rozwiązuje. Tematy zastępcze są pokusą na przykład dla polityków. Jeśli rozwiązanie jakiegoś problemu jest stresujące dla wyborców, to przecież można znaleźć odpowiedź na pytanie zastępcze i zaprezentować je jako rozwiązanie problemu. Do sformułowania problemów zastępczych wykorzystać można homonimię. Na przykład w debacie dotyczącej bezpieczeństwa państwa temat zastępczy może bazować na wieloznaczności słowa bezpieczeństwo. Należy poinformować społeczeństwo o ryzyku konfliktu zbrojnego. Oczywiście, oby do niego nie doszło, jednak niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość, świadomość zagrożenia pozwoli obywatelom odpowiednio przygotować się na taką ewentualność. Wszystko w myśl zasady: chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Myli się pan. Taka informacja wywoła chaos i destabilizację. Może nawet doprowadzić do paniki. Nie wolno nam tego zrobić, bo jesteśmy odpowiedzialni za to, by obywatele czuli się bezpiecznie. Tutaj jedna osoba ma na myśli bezpieczeństwo obiektywne, czyli sytuację, w której zagrożeniom można skutecznie przeciwdziałać. A druga strona mówi o subiektywnym bezpieczeństwie, czyli o poczuciu bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie inną debatę polityków, przedstawicieli różnych ugrupowań na temat strategii wyrównania szans edukacyjnych mniejszości społecznych. I pada niefortunnie wieloznaczne słowo dyskryminacja i już każdy ma na myśli coś zupełnie innego. Nasza propozycja przeciwdziałania dyskryminacji edukacyjnej to ufundowanie stypendia dedykowanego dla uzdolnionej młodzieży z grup mniejszościowych. A czy wasze ugrupowanie ma jakikolwiek plan, żeby rozwiązać ten problem? Ależ oczywiście, że mamy. Rozwiążemy go przez wyrugowanie wszystkich dyskryminujących określeń w podręcznikach szkolnych. Pierwsza propozycja dotyczy problemu, czyli potrzeby wyrównania szans edukacyjnych mniejszości. A druga oferta wprowadza temat zastępczy, który jest ważny, ale z tematem rozmowy wiąże się marginalnie. Wniosek z tego jest taki. Przedmiot sporu należy określić w możliwie jak najbardziej jednoznaczny i najmniej mylący sposób. A przed rozmową warto choć krótko przedyskutować znaczenie kluczowych terminów, którymi będziemy się posługiwać.